Historia inspirowana prawdziwą operacją Thomasa i Dewey'a. Śnieg spadał na Nowy Jork. Przykrywał tylko śmieci, krew i ślady opon. Nocą z 1 na 2 lutego 1936 roku na rogach ulic Manhattanu i Brooklynu czekali specjalnie wybrani funkcjonariusze. Nie znali swoich celów. Zamknięte rozkazy dostali dopiero kilka minut przed rozpoczęciem operacji. A potem wszystkie samochody ruszyły jednocześnie. Tamtej nocy siedziałem za kierownicą Buicka zaparkowanego przy 48 ulicy. Silnik pracował, a wycieraczki przesuwały śnieg z jednej strony szyby na drugą. Kilka godzin wcześniej powiedziano mi tylko jedno. Zabierzesz dziewczynę, zawieziesz ją na Brooklyn, nie pytaj o imię. Czekałem na dziewczynę, której imienia kazano mi nie pytać. Wyszła tylnymi drzwiami kilka minut po północy. Miała jasny płaszcz, małą walizkę i rozciętą wargę. Gdy usiadła obok mnie, zauważyłem, że nie drży z zimna. Jedź, powiedziała. Nie zdążyłem ruszyć. Na końcu ulicy zahamowały 3 czarne samochody. Drzwi otworzyły się niemal jednocześnie. Czerwone lampy nad wejściem zgasły, a chwilę później rozległ się trzask wyważanych drzwi. Policjanci wpadali do budynków po obu stronach ulicy. Kobiety krzyczały. Mężczyźni próbowali uciekać przez okna i dachy. Ktoś oddał strzał, a potem następny. Dziewczyna ścisnęła walizkę. Oni wiedzą, że rozmawiałam z Deweyem. Spojrzałem w lusterko. Za nami stał drugi samochód. W środku siedziało 2 ludzi w kapeluszach. Nie byli policjantami. Kilkanaście minut wcześniej na Brooklynie otrzymali własne polecenie. Znajdźcie dziewczynę przed świtem. Śnieg ma przykryć wszystko. Wtedy zrozumiałem, że nie miałem przewieźć jej na Brooklyn. Miałem zawieźć ją na śmierć. Ludzie za nami uruchomili silnik. Mogłem zostawić ją na ulicy. Mogłem wykonać rozkaz. Albo po raz pierwszy zapytać, komu naprawdę służę. Wrzuciłem bieg. Przez pierwsze 2 przecznice jechałem dokładnie tak, jak mi kazano. A potem skręciłem tam, gdzie nie powinienem. Dziewczyna spojrzała na mnie, ale nie zadała żadnego pytania. Brooklyn był za rzeką, ale nie jechałem pod wskazany adres. Znałem magazyn przy nabrzeżu, którego ludzie organizacji używali tylko podczas przemytu. Było to ostatnie miejsce, w którym zaczęliby jej szukać. I pierwsze, w którym zabiją mnie, jeśli ją znajdą. Ukryłem ją za skrzyniami oznaczonymi jako części maszyn. Zostawiłem jej to, co mogło kupić kilka dodatkowych sekund. Jak masz na imię? Elena. Zostawiłem ją w magazynie i wróciłem do samochodu. Wtedy zobaczyłem światła przed bramą. Znaleźli nas szybciej niż się spodziewałem. Tej nocy nie zostałem bohaterem. Zostałem człowiekiem, który wybrał niewłaściwego wroga. Śnieg wciąż padał, ale tym razem nie zdążył przykryć naszych śladów.